Jako że mamy październik, na te ciepłe jesienne dni z nutką nostalgii oraz erotyzmu, proponuję jedyny w swoim rodzaju album na ten czas, czyli Type O Negative October Rust. Type O Negative po opublikowaniu ich sztandarowego dzieła, czyli Blady Kisses z 1993 roku, nie osiadają na laurach. I w 1996 publikują krążek, który obecnie słucham najczęściej, jest według mnie ich najdojrzalszym dziełem pełnym melancholii i nostalgii, a mianowicie October Rust. Kenny, Peter, Josh i Johnny stworzyli album jedyny w swoim rodzaju, niepodrabialny i unikalny. Krążek ten najlepiej według mnie oddaje ducha Type O Negative. Zawiera pogrzebowe, mocne, sabatowe riffy, które są przesycone emocjami oraz eterycznością. W połączeniu z fenomenalnymi pasażami klawiszowymi oraz wokalem Petera, który tutaj śpiewa w najniższych rejestrach, tworzą dzieło majestatyczne i wręcz doskonałe. Muzyka zyskała więcej melodyki oraz emocji, które oparła na gotyckiej atmosferze. Nie ma w tym grama tandety, jest za to romantyczna głębia oraz chwytliwość. To na swój sposób piękne ballady ubrane w ciężki anturaż. Muzyka jest niesamowicie bogata, wrażliwa, ale bez komercyjnego zadęcia. Nastrój jest cenny, przywodzący na myśl inne światy oraz zapomniane chwile z życia, które dzięki płynącym spokojnie dźwiękom przypominają nam o sobie, że kiedyś się wydarzyły. Na pewno duża w tym zasługa kapitalnych klawiszy Josha Silvera, przywodzących na myśl muzykę The Cure. Pogrywają one sobie depresyjnie w gotyckim stylu. Teksty są bardzo inteligentne, napisane z wrażliwością, gdzie każdy z nas na pewno znajdzie cząstkę siebie. Ucieczkę od rzeczywistości, smutek, cierpienie. I pomyśleć, że w takim olbrzymie jak Peter było tyle delikatności. Produkcja jest wręcz idealna, czysta, ciepła, ze sporą dawką pogłosu, który nadaje całości tej marzycielskiej przestrzeni. Do tego ten bas, który jest pełen przesteru i groove'u, nadaje utworom pewnej zadziorności oraz potęgi. Coś kapitalnego. October Rust według mnie powinno się słuchać w całości, aby doświadczyć każdego szczegółu tej duchowej miłości, namiętności oraz śmierci. Czysty majstersztyk. Co po niektórych może zdziwić fakt, że perkusja na albumie jest programowana, ale w taki sposób, że odbieramy ją właśnie naturalnie. Zaś Johnny na koncertach odgrywał ją na żywo bez problemu. Ciekawostką natomiast jest to, że począwszy od October Rust, każdy kolejny album na tylnej okładce oznaczano jako produkt Winlandii, fikcyjnej krainy, która według Petera Steela jest połączeniem Kanady i Stanów Zjednoczonych. Całą koncepcję opisano na stronie zespołu. Drap 4, jak siebie sami określali, stworzyli według mnie album kompletny i idealny, do kontemplacji oraz zmagania się przy tych dźwiękach z własnymi problemami. Ten krążek dotyka absolutu, jest pełen ciepłego jesiennego klimatu oraz kolorowych liści wirujących na wietrze podczas ostatnich promieni zachodzącego słońca. Czas posłuchać fragmentów tego gotycko-dumowego arcydzieła. Płytę rozpoczyna intro Background, w którym to muzycy się przedstawiają, śmieją się i mają nadzieję, że album będzie się podobał słuchaczom. Następnie wchodzą zwiewne skrzypce, dźwięki fortepianu oraz głęboki głos Petera, podbijany ciężkimi gitarami kawałka Love You To Death. To jeden z bardziej znanych utworów zespołu, pełen pięknych melodii i rytmicznych riffów gitarowych. Tekst opowiada o obsesyjnej miłości, złożonych relacjach tak pozytywnych, jak i negatywnych. Redwater Christmas Morning to utwór pełen świątecznej, marzycielskiej atmosfery. Nastrój uwypuklają klawisze oraz ciepły wokal Petera. To piękny gotycki epos z nastrojowym melodyjnym solo. To również refleksja nad bliskimi, którzy odeszli i nad tym, że podczas świąt najbardziej odczuwamy ich brak. My Girlfriend's Girlfriend, pamiętam, że był singlem z płyty. Radosny, wręcz poprokowy kawałek odbiegający swoją atmosferą od żałobnych treści reszty krążka. To bardzo chwytliwy utwór w stylistyce go-go, opisujący uroki trójkąta. Dużo tu klawiszy i ogólnie chillowego, wyluzowanego grania. Album zamyka chyba najbardziej Type O negativowy Haunted. To dum gotycki, ciężar i walec. Głos Petera wybija się ponad muzykę, która niespiesznie przez swoje 10 minut kroczy do końca albumu. Melodyka jest wręcz liturgiczna, z piętrzącymi się pasażami klawiszowymi.
Tekst jest traktatem o duchowości, gdzie miłość, erotyzm oraz śmierć się przenikają. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Widzimy na czarnym tle 4 pełne kolców łodyg i róż, co symbolizuje dualizm miłości i cierpienia. Po brzegach, jak to u Typo Negative, nazwa zespołu, a na dole tytuł albumu. Wkładka zawiera teksty utworów poprzeplatane rewelacyjnymi zdjęciami drzew w różnych porach roku. Nawet dobrana czcionka jest artystyczna. Na ostatniej wewnętrznej rozkładówce podano info o albumie, producentach, gdzie album nagrano, twórców okładki, fotografów i tym podobne. Dalej podziękowania. Na stronie zamykającej wkładkę umieszczono jesienne foto zespołu, a na nim sentencję. Tolerowanie bezrefleksyjnej sztuki to po prostu wandalizm. My nim jesteśmy. Na zielonkawej płycie umieszczono zdjęcie pozbawionych liści konarów drzew, a pod nimi logo Roadrunnera. Na tyle pudełka na czarnym tle umieszczono tytuły utworów, obok nich łodygę róży, a pod nimi flagę zmyślonej krainy Winlandii. Oktober Rust to krążek perfekcyjny, oferujący różne rodzaje utworów, od lżejszych, humorystycznych, ale głównie ciężkie, dumowo-gotyckie perły. To album niesamowicie dojrzały, melancholijny, poruszający. To po prostu mistrzostwo świata. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!